Cześć i siemanko wszystkim w takim pierwszym niby poradniku, ze względu na to, że to jest niby, bo moja wiedza na temat tej gry nie jest stuprocentowa, więc zawsze się mogę gdzieś pomylić, mogę coś nie dopowiedzieć, albo po prostu czegoś nie wiem i tutaj wtedy liczę na was. Niby poradnik, chodzi o crafting. Nie będę omawiał całego craftingu, tylko stwierdziłem, że zrobię tak, że 3 podstawowe crafty plus tam jeden, który jest najbardziej popierdzielony do zrobienia. Jesteśmy w Wardenfell. Wybrałem sobie to miasto, bo zazwyczaj tutaj ląduję. A przy okazji tam jedna osoba, która mówiła, że czy ta gra jeszcze żyje, no to spójrz właśnie we Wardenfell. Ludzie sobie normalnie tam biegają jacyś, tak? Oczywiście w Nekromie, w Półwyspie Talwani by było ich więcej, ale to jest nieważne. Co do craftingu. Mamy 6 craftów, takich podstawowych, to znaczy 6? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 7, przepraszam, 7 craftów. Jest to kolejno. A czemu ja tak? Mamy alchemię, aprowizację, która jest odnośnikiem do cookingu, gotowania. Jubilerstwo, kowalstwo, krawiectwo, stolarstwo oraz zaklinanie, inaczej mówiąc enchanting. I my omówimy sobie dzisiaj kowalstwo, krawiectwo, stolarstwo oraz alchemia. To będzie taki bonusowy, ten, który jest tak zwanym pain in ass, czyli bólem dupy do zrobienia, a wam pokażę, że można go zrobić w mniej niż godzinę, od 0 do 50. Oczywiście nie będę robił całej godziny z tej tej alchemii, żebyście widzieli, tylko wam naświetlę, jak to wygląda. A więc tak, jeżeli chodzi o kowalstwo, krawiectwo i stolarstwo, możemy to robić od samego początku. Zagadać można do tej pani Milenit, ona nam da certyfikaty, będziemy musieli tam szybko coś wytworzyć i dzięki niej będziemy mogli wtedy codziennie podejść sobie do takiej tabliczki, tutaj, zlecenia rzemieślnicze wyposażenia, tak? I dzięki temu mamy do zrobienia rzeczy z kowalstwa, krawiectwa oraz tam ze stolarstwa. Jeżeli to zrobimy, dajemy je wtedy do miejsca tam, gdzie mają być dostarczone i dostajemy exp po pierwsze, po drugie dostajemy paczuszki, które dają nam materiały do tego, do każdej z tych, plus jeszcze tam jest opcja na to, inspiracja, przepraszam, nie opcja, tylko jest jeszcze inspiracja, a inspiracja jest to pasek nasz expa do craftingu. I teraz tak, te 3, gdzie można zdobyć i jak to można fajnie szybko, może nie szybko, ale jak można to expić. A więc tak, te 3 są rozwalone po całym świecie. Na przykład do kowalstwa, jeżeli będziecie sobie chodzili po świecie, możecie sobie zdobyć coś takiego jak rudę rubedytu, możecie sobie zdobyć tam, na początku chyba będziecie mieli rudę żelaza, tak? I teraz tak, za każdym razem, jeżeli tej rudy trochę nazbieracie, klikniecie sobie na nią i dacie na przetwórz, to dostaniecie jakieś tam materiały. Ja już mam kowalstwo na maksa, także nic mi tu więcej nie pójdzie. Dostaniecie jakieś materiały oraz dostaniecie tam trochę tego expa, tak? To jest jeden sposób. Drugi sposób jest to wyszukiwarka lochów, na przykład. Robicie, nawet od 10 levela, jak tam wchodzicie, macie cały czas to EQ, tak? Te EQ, które wam nie jest potrzebne, bo jest nie na ten level, jaki chcecie. I w tym momencie sobie zamiast tego dajecie na dekonstrukcję. I tak jak macie tutaj, ja mam tam z paru rzeczy, dajemy sobie, klikamy raz lewym przyciskiem myszy na każdy z tego i mamy dekonstruuj wielokrotnie. I teraz tak, za każde zdekonstruowanie mamy materiały, które są zwrócone oraz również dostajemy expa do danego craftu. Jeżeli chodzi o te Argentynum, obsydian i tak dalej, nie są to
nasze crafty, nie są to materiały, które są wymagane do tam podbijania czy czegoś. Te almandyny i tak dalej są potrzebne do, jak widzicie, styli. Czyli Molbiden jest do Bretonów, Gwiezdny Kruszec jest do Redgarów, Mangan do Orków i tak dalej. Obsydian jest na przykład do Mrocznych Elfów. Jeżeli chcemy wytworzyć EQ konkretnie dla naszej rasy, co de facto nie ma żadnego znaczenia. Od razu wam mówię, to już jest taki bardziej stylistyczny aspekt. To jeżeli chodzi o to. Co jeszcze musicie zrobić, jak już zaczynacie te crafty i w ogóle tą przygodę, co nie zalecam, co wam nakazuję robić. To jest nakaz. Do każdej z tych, czy to jest kuźnia, czy to jest pracownia krawiecka, czy to jest stolarstwo, czy to jest jubilerstwo, macie kamień, macie EQ, tak? Mamy EQ. Ja już tam to rozwaliłem. To może z kowalstwa to przejdziemy na krawiectwo. Macie EQ i macie coś takiego jak zbadaj. Słuchajcie, za każdym razem macie cechy do zbadania. Ja tutaj mam 0. Czy tutaj będę miał jakiś jeden? O, są naramienniki. Widzicie? I zanim będziecie cokolwiek dekonstruowali, dajcie sobie na zbadanie. Ja mam tutaj 0 na 3. Wy będziecie mieli na samym początku tylko jednego do zbadania, ale to jest nieważne. Dajecie sobie na element, dajecie sobie na kamień i dajecie, żeby to było zbadane. Dlaczego? Bo potem będziecie chcieli na przykład wykrawcić jakieś sety, tak? Bo będzie taka dostępność, żeby wykrawcić sety. I żeby wykrawcić sety do danego elementu jest potrzebne ileś tam cech. Mało tego, jeżeli będziecie mieli Mundus Stone'y, czyli tak jak widzicie to boski Divines, jest to kamień, który podbija nam efekt kamienia Mundus, tak? Jeżeli ja nie mam tego wyuczonego kamienia danego w EQ, tak? W danym rodzaju tego EQ, czy to jest ciężkie, lekkie i tak dalej, ja nie mogę tego kamienia tam dać. Więc to róbcie od samego początku. Nie muszą być to i słuchajcie, nie musi to być specjalnie, że to bo to musi być fioletowe, bo to musi być niebieskie. Nie, wy możecie mieć białe, wystarczy, że macie ten bon, tam Divine czy jakiś inny. Wystarczy to, bo za każdym razem, jak będziecie podbijali nawet, czy będziecie dawali kamień do fioletowego EQ, będziecie mieli od razu ten procent z tego koloru EQ. Więc nie martwcie się o to, że wy będziecie musieli rozwalać na zbadanie akurat ten kolor EQ. To nie gra w ogóle żadnej roli tutaj. Dalej. To już by było wszystko, jeżeli chodzi o te cztery crafty. Ponieważ kowalstwo, stolarstwo, krawiectwo oraz jubilerstwo działa na tej samej zasadzie. Jubilerstwo niestety jest większym utrapieniem, ponieważ biżuteria nie za często tak fajnie dropi jak reszta EQ, ale tak samo się to podbija. Czyli jak pójdziemy do jubilerstwa i nie ma niestety kolesia, który daje nam questy dzienne do jubilerstwa. O tym musicie pamiętać. Jest tylko do krawiectwa, kowalstwa oraz stolarstwa i później jest do gotowania, enchantingu oraz do alchemii. Koniec. To są dzienne questy. Jubilerstwo działa na tej samej zasadzie. Możemy sobie, no ja tutaj na przykład mam 23 poziom jubilerstwa, więc zobaczycie. Mamy pewterowy pył. Jak to jest po angielsku? Pewter dust, niech tak będzie. Dajemy sobie na przetwórz, czyli nam wyjdzie 3, bo 10 tych główienek daje nam jedno. I spójrzcie. Uncja pewteru, nic się nie podbiło, tak? I tak samo tutaj będzie. Też się nic tu nie będzie podbijało. Jedynie co dostajemy materiały. Czy ja mam coś do dekonstruowania? Mam.
A jak już sobie to wezmę do dekonstrukcji, pyk, widzicie? Już poszło. Już poszedł exp. Więc dlatego mówię, że to jest ból tyłka. No bo niestety to tak wygląda. Z tego co wam wydropi, to tak musicie robić. W kowalstwie tak samo może być. Pamiętajcie, że nie zawsze to może wejść, tak? Ale jakby nie weszło, no to głównie dekonstruujcie oraz badajcie. Ja niestety nie zrobiłem tego. Tak, widzicie, ja już tutaj mam prawie. Ja mam tutaj dużo zbadanych rzeczy, ale to jest nieważne. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o te craftingi. Dalej, jeżeli już macie poziom 50 i tam 160 CP, jeżeli chodzi o punkty mistrzowskie, które polecam do zrobienia już alchemii, bo te rzeczy jak alchemia, gotowanie i enchanting to polecam dopiero zrobić, jak będziecie mieli coś odkrytego z CP, co bardzo wam ułatwi. Jak również do reszty craftów też może wam ułatwić. Rzemiosło i macie tutaj coś takiego. Zastrzyk natchnienia, Inspiration Boost. Zwiększa twoją otrzymywaną inspirację z rzemiosła o 10% na stopień. Ja niestety mam tylko 10%. Nie, tam więcej już nie jest potrzebne, jak na razie, bo na tej postaci to co ja mam, to co ja chcę, czyli to kowalstwo, krawiectwo i stolarstwo, to już mam na maksie. Ale będę chciał na tej postaci zrobić jeszcze alchemię i tak dalej też, żeby resztę postaci odciążyć. I właśnie ten Inspiration Boost zrobi to, że nam zwiększy otrzymywaną inspirację, czyli zwiększy nam otrzymywane doświadczenie do danego craftu. Więc ja to bardzo polecam. To wymaga tylko 45 punktów, żeby to było na maksie. I nie wahajcie się. Naprawdę to się opłaca, jeżeli chcecie zrobić ten crafting na maksa. Tym bardziej, że to jest pasyw, nie trzeba go, nie musicie go przekładać tutaj na te paseczki na górę. I teraz tak, jak wygląda alchemia? Co potrzebujemy do alchemii oprócz tego Inspiration Boost? Do alchemii będziemy potrzebowali 3 rzeczy. Tylko i wyłącznie 3 rzeczy. Nic więcej nam nie będzie potrzebne. I jeżeli będziemy mieli tych 3 rzeczy sporo, to od 0 do 50 będzie nam po prostu szło to jak marzenie. Potrzebujemy, teraz wyciągnijcie kartki, długopis, bo będzie potrzebne. Ja sobie zaznaczę już na alchemię. Co my potrzebujemy? Będziemy potrzebowali rozpuszczalnik. Chodzi o trutki. Nie patrzcie na ten alkahest. Będziemy to potrzebowali, ale głównie co my potrzebujemy? Potrzebujemy galaretę pędraka oraz jajo pająka. Te 2 składniki w jak największej ilości nam są potrzebne. I gdy już te 2 rzeczy będziemy mieli, idziemy sobie do stanowiska alchemicznego, tak? I tak jak wtedy mówiłem, tworzenie. Do 10 poziomu nawet możemy używać mazi lub posoki. Jest to do zdobycia, dropi to z mobów jak szalone. Możemy tych 2 rzeczy użyć. Użyjemy sobie posoki w tym momencie, czyli tworzy truciznę poziomu 10. Spoko. I teraz te 2 odczynniki, o których ja mówiłem, czyli galareta pędraka oraz jajko pająka, da nam nieznaną truciznę. Dajemy raz, żeby stworzyło, żeby nam się odblokowała ta trucizna. Bum. I zobaczcie, jak nam alchemia podskoczyła, prawda? Podskoczyła? Podskoczyła. I teraz dalej mamy to. I w tym momencie, jak widzimy, że nam to podskakuje, dajemy sobie, ile ja mogę stworzyć? Czy ja mogę stworzyć 10? Dajemy sobie 10, tak? To jest wykorzystywane razy 1, to jest wykorzystywane razy 1. Spokojnie. I to też jest wykorzystywane razy 1. Dajemy sobie 10, dajemy stwórz. Akceptuj. I spójrzcie teraz. Yes! 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 Mamy 8 poziom.
czyli nam jeszcze brakuje, tak? Ja już nie mam tych środków, bo niestety na inną postać wywaliłem wszystko, co miałem, żeby wbić do 50. Ale jeżeli 10 było za mało, dobijacie tam na przykład kolejne 5, kolejne 6, tak abyście mieli 10 poziom alchemii. Gdy dostaniecie już 10 poziom alchemii, wciskacie sobie literkę K, dajecie sobie na alchemię rzemiosło i podbijacie to, znajomość rozpuszczalników. Podbijacie o 1 punkt. W tym momencie, gdy już wchodzicie z powrotem, po tym jednym punkcie, wywalacie tą truciznę i waszym drugim będzie, jak się nie mylę, tak, szlam. I zmieniacie tylko rozpuszczalnik. Robicie ze szlamu do 20 poziomu. Po szlamie macie 20 poziom alchemii, dajecie w żółć. Potem dajecie w terpentynę. Potem potem z terpentyny, o ile się nie mylę, będzie jakiś inny rozpuszczalnik, tylko nie wiem jaki teraz. Czy to był nocny olej, czy to była czarna smoła, więc tu mnie zabijcie, nie wiem, nie pamiętam. Ale potem już na sam koniec, jak wam wyjdzie Alkahest, jedziecie Alkahestem do samego końca. I macie gwarantowane, że jeżeli macie właśnie jajek, pająka oraz tej galaretki, pędraka dużo, bardzo dużo, wystarczy tam ponad 1000 nawet, to wbijecie tą alchemię od 0 do 50 w mniej niż godzinę. Gwarantowane to jest. Ja to wbiłem w mniej niż 20 minut albo pół godziny. Mniej niż to. Od 0 do 50, więc to jest najszybszy sposób na wbijanie aktualnie, jak dla mnie, alchemii. I na tej postaci będę to też robił. Bo mam to zrobione na swoim innym alcie. Tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że się spodobało. Jeżeli się podobało, zostaw subskrypcję, lajka, komentarz oraz pierdzielnij w tego dzwona, aby być na bieżąco. A w następnym odcinku takiego niby poradnika zajmiemy się cookingiem, czyli tym złodupcem. A na sam koniec weźmiemy sobie najgorsze z najgorszych enchanting. Tyle. Na razie mówi dla Was Mateusz z kanału Metalhead Gaming. Cześć.